Cześć, mam na imię Karolina i od 9 lat urządzam wnętrza, a dziś opowiem Wam o 5 rzeczach z kolekcji IKEA, których bym nie kupiła. Nie wszystkie te przedmioty są złymi produktami. Czasami nie przekonuje mnie funkcja, czasami wygląd, a czasami cena jest odklejona od tego, co dostajemy i zwyczajnie nie widzę w tym dobrego zakupu. Zaczynamy od ławki z kolekcji IKEA PS 2026, która kosztuje 499 zł. Jest wykonana z litej sosny, co oczywiście jest plusem i kołysze się z boku na bok. Jeżeli ktoś lubi się bujać, pomaga mu to w skupieniu albo po prostu potrzebuje ruchu podczas siedzenia, taka funkcja może mieć dla niego sens. Widzę ją też ewentualnie w pokoju dziecka. Tylko że poza tym dostajemy dość surową, sosnową ławkę bez oparcia, która dla mnie nie jest ani szczególnie atrakcyjna wizualnie, ani szczególnie uniwersalna. Ma bardzo konkretny wygląd i jeszcze bardziej konkretną funkcję. I właśnie dlatego nie kupiłabym jej za 500 zł. Jeżeli kołysanie jest dokładnie tym, czego potrzebujecie, okej. Ale jeżeli nie, zostaje Wam po prostu dość toporna sosnowa ławka, która porusza się na boki. Nie twierdzę, że nie znajdzie swoich fanów, ale zdecydowanie nie nazwałabym jej zakupem życia. Kolejny jest biały stolik Garnanes w białej wersji. Zielony nie jest jeszcze taki zły, bo kolor dodaje mu trochę charakteru. Natomiast biały wygląda dla mnie bardzo tanio, kanciasto i nijako. Trochę jak wielki biały klocek na czarnych kółkach. Stolik ma 65 na 65 cm, otwartą półkę i kółka, ale nie ma szuflady. Wykonano go z płyty wiórowej pokrytej melaminą, a jego regularna cena wynosi 249 zł. Przez chwilę dla klubowiczów IKEA Family kosztował 129 zł i za tę cenę może być sensownym stolikiem dla kogoś, kto potrzebuje dużego blatu i możliwości łatwego przesuwania go po pokoju. Ale za regularne 249 zł oczekiwałabym czegoś więcej. Ciekawszej formy lub na przykład szuflady, która dodałaby mu realnej funkcji. Widzę również, że dostępne są ostatnie sztuki, co oznacza, że był w sprzedaży jedynie 2 lata. Sam fakt, że jest wznowieniem projektu z lat 60. nie sprawia jeszcze, że muszę chcieć go w swoim salonie. Następny stolik kosztuje 299 zł i wygląda jak szpula. W czarnej wersji prezentuje się zdecydowanie ciekawiej, bo ciemny kolor trochę odcina go od tego bardzo dosłownego skojarzenia. Natomiast jasna, naturalna wersja zupełnie mnie nie przekonuje. Ma 40 cm średnicy, jego noga jest wykonana z litej sosny, ale blat to płyta wiórowa pokryta sosnowym fornirem. Nie jest to oczywiście zły materiał, tylko przy cenie 300 zł i tak niewielkim meblu projekt musiałby mi się naprawdę bardzo podobać. A ten zwyczajnie mi się nie podoba. To nie jest produkt, o którym powiem, że jest źle wykonany albo kompletnie niefunkcjonalny. Jest mały, łatwy do przestawienia i można postawić go obok fotela. Tylko że za 300 zł dostaję niewielki stolik z blatem z płyty, który wygląda dla mnie jak element wyposażenia dawnej fabryki. I znów mamy stolik, tym razem nocny. Ten kosztuje 199 zł, jest wykonany z litej sosny i wygląda jak budka dla ptaków. I nie jest to nawet moja złośliwość, bo IKEA sama pisze, że swoim kształtem przypomina domek dla ptaków. Mamy tu okrągły otwór, opuszczany w dół front i otwory na przewody z tyłu. Jako baza do przeróbki może być ciekawy, bo wykonano go z litej sosny. Można go zeszlifować i nadać mu zupełnie inny wygląd. Tylko wtedy kupujemy za 200 zł materiał do kolejnej pracy, a nie gotowy mebel, który sam w sobie zachwyca. Nie przekonuje mnie również otwieranie frontu w dół. Jeżeli trzymacie w środku luźno wrzucone rzeczy, przy otwieraniu mogą zwyczajnie wypadać. Przy stoliku nocnym, do którego sięgamy z łóżka, nie wydaje mi się to szczególnie wygodne. Doceniam lite drewno, niewielkie wymiary i możliwość poprowadzenia kabli, ale nadal widzę przede wszystkim budkę dla ptaków za 200 zł. Na koniec PUF Sztokholm 2025 za 799 zł. I tutaj od razu zaznaczę, że to nie jest produkt wykonany byle jak. Ma wysokoelastyczną piankę, zdejmowany pokrowiec, który można wyprać i 25-letnią gwarancję. Materiały oraz konstrukcja naprawdę się bronią. Tylko że nadal jest to dość prosty puf, bez schowka, kosztujący prawie 800 zł. Zajmuje 65 na 69 cm, więc nie jest też niewielkim dodatkiem, który można wcisnąć w dowolny kąt. Przy takiej cenie oczekiwałabym albo bardzo wyjątkowej formy, albo dodatkowej funkcji, np. miejsca do przechowywania. Tutaj płacimy przede wszystkim za jakość siedziska i przynależność do kolekcji Sztokholm. Rozumiem, że dla kogoś, kto kupuje pasującą sofę i zależy mu na identycznym podnóżku, będzie to logiczny wybór. Ja jednak nie zapłaciłabym 800 zł za puf, który nie robi niczego więcej poza byciem miękkim.
I to jest moja piątka. Dajcie znać, jeśli któryś z tych przedmiotów macie i uważacie inaczej. Za tydzień opowiem Wam z kolei o rzeczach, które bym kupiła. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia.